Hej, witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy od zakupów. Miałam parę dni pracy, dlatego nie było czasu, żeby zrobić zakupy. Też nie jedliśmy w domu, więc nie było na to w ogóle okazji. Dlatego lodówka zaczyna się robić pusta. Na dzisiaj danie będzie bulgogi. Kupiłam dlatego, że po prostu nie miałam czasu gotować, więc będzie takie kupne. Następnym razem zakupię mięso i będę robiła sama w domu. Tutaj mamy też na jutro mięso wieprzowe, bo zrobię taki ala gulasz. Kalafior. W końcu otrzymaliśmy kalafior w całej główce, ale się zaczyna rozwalać. Pewnie przez to, że ten w torbie miałam i główkę kalafiora kupiłam, co ogólnie nie jest zbytnio częste. Najczęściej dostaje się takie małe opakowania i tam takie 3 różyczki, 4 wsadzone, więc w końcu w podobnej cenie kupiłam całą główkę kalafiora. Na jutro będzie właśnie z gulaszem. Mamy też zieloną cebulkę. Tutaj kupiłam tą koreańską, tą, jak ona się nazywa, rzepę, dlatego że wrzucę tutaj to wszystko do zupy, bo dzisiaj pierwszy raz w życiu będę robiła sundubujigae, dlatego też kupiłam soft tofu. Zobaczymy. Mam jakiś przepis od Mangci, już nieraz o niej mówiłam, ale jeszcze zobaczę, który będzie lepszy, bo jeszcze mam jedną stronę, z której też często korzystam i wtedy przetestuję, może raz zrobię tą, raz tą, może coś zmiksuję, żeby właśnie znaleźć najlepszy przepis. Mamy tutaj też marcheweczkę i był przeceniony blue cheese. Zrobię makaron z blue cheese. Zastanawiam się, jakie warzywko będzie najlepiej do tego pasować. Do tego jajka, bo się już nam skończyło. Ja zawsze kupuję jedynkę, tak? 0 albo jedynkę. Jedno z tych dwóch rzeczy. Kolejna to będzie właśnie na obiad, także czerwona kapusta, właśnie z gulaszem, więc będą 2 warzywa, w końcu troszkę więcej, albo na inny dzień inne danie wymyślę. To jeszcze zobaczę. Oczywiście pasata pomidorowa w słoiczku. Ostatnio kupuję właśnie w słoiczku, bo koleżanka powiedziała mi, że te jak one się nazywają, w tych puszkach nie są do końca zdrowe. Nie wiem, bym musiała troszeczkę o tym poczytać. Jeżeli wiecie, dlaczego w puszkach jest niezdrowe, to dajcie znać. Mamy tutaj też pomidorki, takie malutkie. Miałam inne, bo myślałam o tych honey, które są takim snack, przekąską. Mówią, że to jest taka przekąska, ale niestety wszystkie miały opuszki takie już właśnie brzydkie, więc zakupiłam jednak te, które nie będą się tak szybko niszczyć. Mamy też oczywiście chobak, to jest koreańska dynia. Pyszna jest właśnie też do zupy, żeby dodać kolejne warzywo. Mamy sezon teraz na kukurydzę, więc kupiłam 3 kukurydze, co widzieliście w sklepie. Jest specjalny kosz na śmieci, żeby można było wyrzucić te zielone liście, żeby nie nosić ich do domu i za nie dodatkowo nie płacić. Mamy też ziemniaki, kupiłam specjalnie ziemniaki, wyszukałam takie, które nie są jeszcze zielone, bo pamiętam, wspominaliście mi o tym, że to jest niezdrowe, plus teraz muszę pamiętać o tym, żeby wstawiać w miejscu, gdzie nie będą się niszczyły. Mamy też tutaj Fresh Cream i to jest chyba, z tego co pamiętam, koreańska firma Mail. Oni zaczęli produkować właśnie takie produkty, sporo produktów mlecznych, co jest moim zdaniem nowością, bo to jednak, wiecie, w Korei produkty mleczne nie są zbytnio, raczej nie, że niepopularne, bo Koreańczycy lubią produkty mleczne, ale chodzi właśnie o to, że są bardzo drogie i ciężko dostępne, dlatego że w ogóle produkcja mleka w Korei jest droga. Dobra, ja się zbieram tutaj za wypakowywanie, trzeba powoli przyrządzać obiadek i posprzątać mieszkanie, bo powiem Wam szczerze, o co tu się dzieje.
3 dniach pracy po prostu mam tego za dużo. Dobra, zbieram się do roboty i do usłyszenia. 명예가 되었고 Wiecie, co mi się podoba w Disneyu? To, że prawie wszystko ma napisy. Większość dram, które wypuszczają, od razu ma napisy na wiele krajów, bo na przykład niektóre dramy, które nawet są dostępne w Polsce, na Netflixie, one w ogóle nie mają polskich napisów. Denerwuje mnie to trochę. Wiecie, ja nie mam, mój koreański nie jest na takim poziomie, żeby oglądać sobie aż tak na spokojnie dramy i wszystko rozumieć, więc jednak te napisy potrzebuję. Teraz zabieram się za tą dramę na Disneyu, dlatego że ciekawi mnie, o co tyle afer z tą dramą związanych. To jest ta z EU i sporo ostatnio zaczęłam czytać jakichś takich komentarzy oraz informacji. No to właśnie jest rozmowa na temat ślubu. Tak, jest ślub i tam chodzi o koraliki i piosenkę. Z tego co kojarzę, już teraz tej sceny nie zobaczę, bo ją usunęli, ale nadal jest wielka afera w tym temacie. Są petycje pisane, ogólnie wielu obcokrajowców nie rozumie, o co ta afera, i ja raczej trochę rozumiem stronę koreańską, dlatego że oni dbają o to, żeby jednak te dramy w miarę, chociaż są fikcyjną historią, żeby w miarę pokazały tą prawdziwą historię Korei, żeby właśnie nie naciągali albo nie zakłamywali. Ale ma pokazywać to, że nadal we współczesnym czasie jest monarchia. I słuchajcie, ja to trochę rozumiem, bo wiecie, Korea, Japonia, Chiny mają napięte stosunki przez cały czas i pokazywanie takich historycznych zakłamań, może nie zakłamań, ale nieprawd, i tym bardziej w kierunku tego, że kiedyś właśnie za czasów, kiedy tutaj było bardziej, miały duży wpływ Chiny, było 9 koralików, a jako że Korea stała się niepodległa, powinno być 11 koralików, i jako że to jest przedłużenie monarchii w Korei, to powinno być nadal te 11, a nie 9, plus chyba jakaś piosenka, utwór, który też nie do końca był za czasów właśnie tego Korei niepodległej. Ja rozumiem jedną stronę i drugą. Nie rozumiem, czemu by mieli od razu kancelować, usunęli te sceny. Mam nadzieję, że już więcej nie popełnią błędów, albo chociaż przejrzą to, co nagrali i powtórzą na przykład któreś ze scen. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jednak doczekamy się końca tej dramy. A jeżeli chodzi o w ogóle dramę, to mnie troszeczkę ona interesuje też pod drugim względem, dlatego że ja pierwszą dramę, którą w życiu obejrzałam, w której się zakochałam w dramach i przez długi czas oglądałam, teraz mniej czasu po prostu mam, mniej się aż tak interesuje, z wiekiem to się po prostu zmienia, to był właśnie Gung Princess. Właśnie się chyba zastanawiam, czy jej sobie nie powtórzyć, bardzo ją polubiłam. To był taki hit też, z tego co słyszałam. No to właśnie nie wiem, ile już lat minęło, 15, 20 od wypuszczenia tej dramy. To jest kupę czasu. I to była moja pierwsza drama, którą obejrzałam i w których właśnie przerzuciłam się tak bardziej z anime na dramę. Dobra, oglądam, zobaczę po pierwszym odcinku. Jeżeli mi się spodoba, to będę oglądała kolejne. Dzisiaj troszkę więcej czasu mam, bo jest czwartek, Eliasz jest w przedszkolu, później idzie na piłkę nożną. Właśnie się zbieramy do wyjścia, idziemy na dzień sportu w przedszkolu. Później jest plan, żeby sobie zrobić mini wycieczkę. Mój mąż musi tylko coś załatwić na Hyundai i my razem z nim pojedziemy. Spędzimy razem czas prawdopodobnie na plaży, dlatego że chociaż teraz, jak widzicie,
nie jest zbytnio fajna pogoda, ale później ma wyjść słońce, więc prawdopodobnie spędzimy dzień na plaży. Dzisiaj jest dzień wyborów. Wybory lokalne w całej Korei. Będziemy wybierać urzędujących. Zobaczymy, czy w Busan zaczęły się robić jakieś zmiany, czy nadal zostanie u nas partia bardziej konserwatywna. Tak, Busan to jest jedna z takich kolebek konserwatyzmu tutaj w Korei. Dobra, nie będę przedłużała, lecimy, bo też czasu dużo nam nie zostało. Dobra, rozbolał mnie żołądek, musiałam jeszcze na chwilę zostać w domu, a teraz lecę, bo już jestem spóźniona na zajęcia z moim synkiem. Przy okazji nagrałam Wam stylizację, która prawdopodobnie będzie film w przyszły czwartek, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to Was serdecznie zapraszam, a ja pędzę, bo się boję, że się za mocno jednak spóźnię. Co ciekawe, w Korei nie ma takiej ciszy wyborczej, jak możemy kojarzyć w Polsce. Przed chwilą spotkałam panią, która stała z plakatem na rogu ulicy i zachęcała do zagłosowania na partię konserwatywną. Partia konserwatywna jest pod numerem 2 i jest czerwoną partią. Partia z lewej strony, bardziej demokratyczna, jest na niebieska i jest pod numerem 1. Co ciekawe, z tego co słyszałam, partie troszeczkę się różnią niż z tego co wiemy o Polsce, że demokratyczna troszeczkę się różni od tej demokratycznej, która jest w Polsce, i to samo jeżeli chodzi o konserwatywną partię. Musiałabym się kiedyś zagłębić w ten temat bardziej, bo to też jest troszeczkę interesujący temat i wiecie, jak ja oprowadzam, to fajnie za każdym razem coś ciekawego powiedzieć, więc będę musiała się zgłębić w ten temat, ale to już później, bo teraz pędzę do przedszkola. Wróciliśmy i nasz team wygrał. Yeah! Ale to dzięki mojemu mężowi, bo zaskoczył pana. Prawie przegrywaliśmy, ale nam się udało i wygraliśmy trochę nagród. Słuchajcie, dostaliśmy ramen. Tak, było można wygrać ramen. Typowo koreańsko. Mamy chusteczki. Eliasz dostał tutaj takie małe prezenciki, jakieś przekąski, właśnie taką torbę na przekąski i mamy papierowe ręczniki. Takie kuchenne przyda się jak rękawiczki do zmywania. Na szczęście ja mam zmywarkę, więc często nie używam ich. I to jest, słuchajcie, chyba mata. Tak mi się wydaje, ale jest bardzo ciężka, więc nie wiem do końca, co to może być, ale myślę, że to chyba jest taka, no, taka duża mata do leżenia, ale fajny ma kolor, bo to jest taka typowo, wiecie, piknikowa. Więc w niedzielę prawdopodobnie będziemy jechać na wycieczkę, więc się przyda. W ogóle zmienił się plan. Eliasz chciał zostać w przedszkolu, więc pozwoliliśmy mu zostać w przedszkolu. Mój mąż pojedzie do pracy, a ja pewnie będę troszeczkę tu ogarniała w domu. W ogóle dzisiaj też jest specjalny dzień, bo są... Dobra, ja sobie tutaj ogarniam, jeszcze nie wiem, co będziemy w końcu robić, bo mój mąż stwierdził, że dzisiaj pójdzie do pracy, więc taki daily vlog o niczym będzie, myślę, że może Wam się też spodobać. Dobra, ja się zabieram do roboty i trzeba troszeczkę ogarnąć, bo dzisiaj też ktoś przyjdzie i będzie nam nie dezynfekował, ale odkażał. Oni czasami przychodzą tutaj i spryskują specjalnym środkiem we wszystkie takie, wiecie, my mamy te kratki, odpływy, żeby właśnie nie zalęgły się jakieś robalki. Tak, w Korei czasami tak jest. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, jeżeli widzieliście moje vlogi, to także na ulicach często też
chodzą panie lub panowie, którzy spryskują specjalnym środkiem, żeby właśnie ani karaluchy, ani myszy, ani żadne takie. I słuchajcie, mam tutaj chusteczki od Domola, tak, w Polsce je kupuję i sobie przywiozę do Korei, bo tak jak wspominałam Wam, mam nadal, znaczy już jest mniejszy ten problem właśnie z białym praniem, już na pewno takich śladów nie mamy, więc prawdopodobnie pralka była kiepska, ale zawsze jednak coś do wybielenia prania potrzebuję, więc używam tych chusteczek od Domola. Mam parę środków, które w Korei kupiłam, ale też jeżeli chodzi o z Polski, to mam to mydełko do prania Dr. Beckmann. Niemiecki oryginalny, także sprowadzany właśnie z Polski. Jak mam jakieś takie cięższe zabrudzenia, to właśnie coś takiego używam. Ubrałam moją nową sukienkę dzisiaj. Jest to sukienka z Second Shopu oczywiście. Jest to bawełna, więc bardzo fajna, przewiewna, bo ma takie też fajne rozcięcia, długa, ale to nie o sukience. O sukience pewnie będzie film czwartkowy, a teraz lecimy do Imart, bo dzisiaj będzie pizza. Pizza troszeczkę inna niż zawsze, bardziej taka, wiecie, włoska, dlatego że moich chłopaków nie ma, a w końcu ja mogę sobie zrobić taką, jaką lubię. Mam nadzieję, że mi po prostu wyjdzie taka, jaka ja lubię. Brakuje mi parę składników, tak jak mozzarelli, więc skoczmy razem do Imart. Dzisiaj będzie troszeczkę luźno, bo tak jak mówię, nie ma chłopaków, więc będę się nudziła, leniwiła. Tak, dzisiaj jest leniwy dzień. Wróciłam do domu i lato zaczyna się w Busan. Wiem, że tam Seoul już tam narzeka, że gorąco, a u nas dopiero dzisiaj taki porządny, ciepły dzień, wręcz upalny. Szybkie zakupy. Camembert był przeceniony, więc będzie kanapka, bo ostatnio upiekłam chleb i mi wyszedł. W końcu. Po ostatnich nie wypała. No to powiem Wam szczerze, troszeczkę się załamałam, już się bałam, że będzie źle, ale jednak udało się. Słuchajcie, nie wiem, czy to jest do końca prawda, ale kiedyś było: nigdy nie piecz i nie przygotowuj w trakcie, przed okresem, i niestety u mnie to się zgadza. Nie wiem, czy po prostu stres, czy zmęczenie właśnie okresem, o co chodzi, ale ogólnie za każdym razem, jak coś robię w trakcie okresu, piekę, przygotowuję, to nigdy nie wychodzi tak, jak powinna. Mamy tutaj truskawki, będzie koktajl, bo już dawno nie było. Tutaj moje jerksy, które lubię ostatnio. Mamy szyneczkę do pizzy. Kupiłam też mozzarella, była przeceniona, 3 opakowanie. W cenie 2, więc fajnie. Mam tutaj też jakąś chyba podróbę salami, tak mi się wydaje. Mam frozen chickpeas. Zobaczymy, bo nie jestem pewna, czy to jest dobre, czy to już jest ugotowane. Zobaczymy. Ogórki, za chwilę się za nie zabiorę, bo tam ślinka cieknie od ogórków. Kupiłam też te, jak one się nazywają, szparagi, bo są też przecenione, tylko one są tak na
prawie już do zjedzenia, więc jutro prawdopodobnie na grilla będzie. I też kupiłam do polskiego obiadku polędwiczki z wieprzowiny. To będzie pewnie w poniedziałek obiad, więc mamy już całe. Muszę wszystko popakować do zamrażarki i zjeść właśnie sobie coś jakby śniadanko, taki lunchek, śniadanko, późno. Ale co tam? Zobaczę jeszcze jak tam ciasto na pizzę sobie bąbelkuję. Z 2 godziny będzie sobie leżało w takim ciepełku. No u nas jeszcze w mieszkaniu nie jest tak gorąco, dlatego że słońce nie dochodzi, więc to jest plus. Nie mamy dużo słońca w mieszkaniu, ale właśnie latem, kiedy jest tak gorąco, to no jestem zadowolona, bo nie jest aż tak gorąco. Dobra, zabieram się do roboty, bo głodna jestem troszeczkę. Szczerze. Na samo zakończenie filmu zróbmy sobie szybką pielęgnację, bo ostatnio w końcu chyba znalazłam złoty środek, który najlepiej pasuje do mojej skóry. Jak widzicie, mam nadzieję, że to zauważyliście, że moja skóra znacznie lepiej wygląda. Jest to spowodowane właśnie tym, że wszystko usystematyzowałam, do tego zmiana pogody, bo znacznie przyjemniejsza pogoda się zrobiła, nie jest już tak bardzo sucho, a moja skóra, jako że jest suchą skórą, do tego ostatnio często się zapychała, dlatego niezbyt dobrze wyglądała i niezbyt dobrze się czuła. Teraz jest znacznie lepiej. Ja nie mam trądzika różowatego. Te zmiany wszystkie to były wiele czynników w jednym czasie, czyli właśnie zła pogoda, źle dobrana pielęgnacja, częste zapychanie skóry i do tego jeden kosmetyk, który totalnie zaszkodził mi i spowodował prawdopodobnie fungal acne, z którego już powoli zeszłam. Tutaj na czole bardzo mocno mnie wysypało, takie małe chrostki były i to był ten produkt od Manio, mleczko. Niestety, jeżeli macie wrażliwą skórę, która często się zapycha, która jest skórą wrażliwą, to niestety to mleczko na pewno nie będzie dla Was. Jest to produkt właśnie gęsty, mleczny, który niby ma być delikatny, ale niestety nie domywa naszej skóry, na przykład po makijażu. Ja później używałam mocniejszych odrobinę spieniaczy, ale niestety takich żeli, jako drugi etap pielęgnacji, niestety to nie pomagało. Po prostu to mleczko tak siedziało na skórze, że powoli zapychało w naszą skórę, że dobiłam ją totalnie. No, słuchajcie, no nie ma co gadać, ale za to znalazłam olej, który mi się bardzo podoba i to jest ten olej od Roundup Doctor. Jest bardzo fajny, nie jest taki gęsty, jest delikatny i do tego fajnie się pieni, dzięki czemu też fajnie się zmywa. W miarę wydajny, mi się wydaje, chociaż opakowanie jest małe, to jednak jest wydajne. Co najważniejsze, nie zapycha, fajnie oczyszcza i jest delikatny. Jeżeli chodzi o drugi etap pielęgnacji, to mam 3 produkty, 2 takie mocniejsze, oczyszczające i jeden delikatny, na przykład do porannej pielęgnacji. I mam do tego Manio Bifida Complex Ampoule Gel Cleansing. Jest to bardzo fajny żel, który ma lekko, delikatnie oczyścić naszą skórę, ale właśnie też przy okazji dbać o naszą barierę hydrolipidową. Do mocniejszego oczyszczania mam ten Celimax i jest to na Noni Acne Cleansing i bardzo mi pomaga właśnie w oczyszczeniu skóry tak porządniej, żeby właśnie odepchać skórę, żeby właśnie nie zapychała mi się, a do takiego od czasu do czasu porządnego oczyszczenia to mam Pure Deep Cleansing Foam. Jest to bardzo fajny produkt od Manio, który ma nam wyczyścić tą skórę,
porządnie, ma być zgodne z naszym pH i naprawdę super oczyszcza skórę. Troszeczkę wysusza, więc trzeba pamiętać o tym, żeby później porządnie dodać pielęgnację. Ja dzisiaj użyję za to Naomi Acne Cleansing. Kolejny produkt, który myślę, że mogę polecić, jest to nowy produkt, który dopiero zaczęłam testować, ale jestem z niego bardzo zadowolona. Wcześniej używałam od nich olej, ale strasznie mnie zapychał, ale za to Pore Care Pad od Anui Healthflip 77 Plus PHA. Jest to produkt naprawdę fajnie oczyszczający, tonizujący, do tego bardzo fajnie zapobiega zaczerwienieniom i nie zapycha. Dla mnie produkt wręcz idealny, bo ja zawsze po porannej pielęgnacji czy wieczornej zawsze miałam problem z tym, że moja skóra była mocniej zaczerwieniona, a po tym produkcie skóra tak odżywa. Do tego jest oczyszczona, bardzo fajnie wygładzona, więc serdecznie Wam polecam. Ja używam to i rano, i wieczorem. I ja nie używam tego jako maseczki, tylko po prostu sobie przecieram albo wklepuję produkt. I jak uważam, że już jest wystarczająco, to wtedy po prostu przechodzę do kolejnej pielęgnacji. I teraz przejdźmy do kolejnego produktu. Mamy tutaj serum. To jest inne opakowanie, bo niestety kupiłam i buteleczkę, i refilla, i moja siostra dostała buteleczkę i ja mam przelany produkt do innego opakowania, a jest to różowy PDRN od Medicube. I tak jak na początku tego nie lubiłam, no to teraz ta moja skóra czuję się zadowolona z tym produktem. Myślałam, że będzie mnie zapychać, bo to już jest drugie czy trzecie podejście nawet do tego produktu. Chciałam go zużyć, a okazuje się, że jednak teraz na moją skórę jest idealny. Jest to produkt gęsty, ale nie aż tak, jakby mogłoby się wydawać. Produkt mleczny, różowy, z lekkim zapachem. Mi się wydaje, że na początku jeszcze był intensywniejszy, ale teraz jest w miarę ok. I zanim serum wejdzie w skórę, to ja używam jeszcze Retinol 4 razy Gua Sha Cream od CKD i jest fajne. Mogę polecić go. Naprawdę fajnie się go używa, bo ma taką właśnie roleczkę. Ja wyciskam zawsze najpierw produkt. On się pokazuje po jednej i po drugiej. Troszeczkę tu i potem wymasowuję. Bardzo fajnie działa, moim zdaniem, ten produkt na nasze zmarszczki, bo ostatnio przez to, że moja skóra była odwodniona, właśnie przez suche powietrze, bardzo fajnie sobie radzi z tymi najgłębszymi zmarszczkami. I słuchajcie, ostatni etap pielęgnacji. Miałam jeszcze niedawno temu Be-Plain Cicatrol Capsule Barrier Cream. On ma specjalne kapsułki, które mają nawilżać, wspomagać naszą barierę hydrolipidową i naprawdę jest to fajny krem. Może dla takiej super suchej skóry nie nadaje się na zimę, bo jest za lekki, ale wiosna, jesień będzie idealny. I słuchajcie, skończył mi się. Musiałam go wymienić. I wymieniłam. Poszłam w jednym temacie. Mam super padsy, które mi się sprawdzają i zakupiłam także krem od nich, Anui Healthflip 77 B3 Zinc i jest to krem, który jest naprawdę lekki krem i niestety wydaje mi się, że tak jeszcze powinnam przedłużyć taki krem mocniejszy jak właśnie ten od Be-Plain, dlatego że nadal jest jeszcze za sucho na tak delikatną, żelową konsystencję, więc następnym razem muszę pamiętać, żeby krem używać troszeczkę dłużej, taki mocniejszy, aby właśnie dbać o barierę hydrolipidową i jej nie podrażniać. Jako że ja mam bardzo suchą skórę, muszę zawsze pamiętać o tym, ale krem na pewno latem będzie idealnie pasować, kiedy potrzebujemy delikatnego nawilżenia, co ma nam nie zapychać skóry, bo
latem w Korei jest wilgotno i niestety o zapychanie skóry oraz o takie, wiecie, kleiste formy może być bardzo ciężko. Ja jestem z niego jak na razie zadowolona, chociaż tak jak wspominam, jednak powinno być mocniejsze nawilżenie na koniec wiosny, z takiego przejścia wiosna-lato. Dobra, dziękuję Wam serdecznie za ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że do zobaczenia już w czwartek. Zrobię stylizację a jak nie, to i tak co tydzień będziemy się widzieć w sobotę. Do usłyszenia. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i bye bye.